Witam w programie z Maczetą Pozdrowie. Dzisiaj nie dzień dobry, dzisiaj dobry wieczór, bo kręcę prawie wieczór. Dziś chciałem powiedzieć o czym powinienem powiedzieć, jak mieszkałem w Australii, o tym drzewie, o eukaliptusie. Bardzo fajne drzewo, wysokie drzewo, ładne drzewo, rośnie do wysokości 60 metrów. Ładne, tak ładne, że artyści się nim też zajmują. Dużo obrazów się maluje na tle eukaliptusów. Tak jak w Polsce malują obrazy z wierzbami, z brzozami, tu w Australii malują z eukaliptusami, ponieważ są ciekawe, jak i te, które rosną, jak i te uschnięte, jak i drzewo, które jest wykorzystywane do wielu różnych celów, a jest bardzo, bardzo twarde i wytrzymałe i odporne na wszystko. Eukaliptus on se nie rośnie tylko tak po to, żeby tam miś koala po nim gonił. On tam po nim goni, on tam żyje na tym drzewie i je te liście. Je, śpi. Bardzo fajny misiek, nieduży, ale bardzo głośny. No, na co stosujemy tego eukaliptusa? No bo to jest dla nas ważne. W leczeniu bólu gardła, stanów zapalnych zatok, katarze oraz migrenie. Dodatkowo stosuje się go w przypadku infekcji nerek i pęcherza moczowego oraz cukrzycy. Widzicie, jakie piękne zastosowanie. Ale dobra, mówimy o eukaliptusie. O eukaliptusie można mówić bardzo, bardzo dużo. Jest go odmian 700 rodzajów. W Australii około 500 rodzajów. Także bardzo, bardzo dużo. Jeszcze ten olejek eukaliptusowy ma takie działanie kojące, uspokajające. Potrafi człowieka wyciszyć. Piękne działanie. Piękne. Wyciszamy się bez tabletki. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ten olejek eukaliptusowy jest używany do produkcji past do zębów oraz do masażu, do produkcji różnych tam kosmetyków, mydeł, perfum i tam różnych innych rzeczy, ponieważ jego aromat jest naprawdę ostry. Ostry, ale przyjemny. Stosowany olejek jest też w aromaterapii. Jak ktoś ma spadek nastroju, pomaga. Także wykorzystanie piękne. To drzewo całe jest wykorzystywane. Kora, liście, deski, drzewo. Drzewo mocne, do budowy statków używane, do budowy mebli, do budowy ogrodzeń, bo lata wytrzymywało na polu, szczególnie red gum tree, czerwony eukaliptus. Także zastosowanie wielkie, wielkie. Jest też taki eukaliptus, z którego się leje takie czerwona żywica. Z tego znowu lakiery, bejce produkują. Są eukaliptusy, które mają korę taką normalną, gdzieś w grubości tam 2-3 cm i co roku gubią i następna. Tak jak żmija zrzuca korę, tak ten eukaliptus zrzuca. A są też takie eukaliptusy, co mają grubą, chropowatą i ta kora naprawdę bardzo, bardzo gruba jest na nich, taka ciemna, brązowo-czarna. Ja wszystkich odmian nie znam, ale są cholernie ciekawe. Leczenie eukaliptusem, tymi różnymi rzeczami z eukaliptusa, to jest od wieków. Od wieków robili to aborygeni. Dalej jest używane w farmacji, ale pierwsze to robili aborygeni. Znają się na tym bardzo dobrze, potrafią to wykorzystać do wszystkiego. Ja jestem zdania, że zwykli ludzie nie przywiązują wagi do tego, tak jak aborygeni. Oni szanują to drzewo. I to drzewo naprawdę jest wielkie, bo rośnie jedno z najszybszych drzew rosnących na świecie, ale one daje schronienie, cień, nie tylko dla misia koali, ale dla innych zwierząt. Papugi robią w nich gniazda, one jest puste w środku. Niekiedy jak jest pożar, one się całe spali, calusieńkie i odrośnie. Jak były pożary w Australii, pożary lasów, sosny nie odrosły. Eukaliptus się spali, po deszczach od nowa puszcza wszystkie liście, gałęzie, od nowa drzewo rośnie. W środku niekiedy się wypali całe, a drzewo na zewnątrz rośnie. No i wtedy tam w środku są różne papugi i inne ptaki robią gniazda. Także jest bardzo też
ciekawym drzewem, wytrzymałym. Ja pierwszy raz jak przyjechałem do Australii, zbierałem słupki ogrodzeniowe z eukaliptusa, które przez 50 lat były na płotach. Natura je tak pięknie wyrzeźbiła, że sobie pocięłem na takie kawałki, jak mi się do torby mieściły, do Polski przywoziłem, to znajomi, każdy chciał taki kawałek drzewa. Pięknie wyrzeźbione przez naturę. Coś wspaniałego. No, eukaliptus jest zaliczany do najszybciej rosnącego drzewa na świecie. Takich dwóch ciekawostek to wam powiem, mieszkałem w Australii, a pani Gienia, Polka, kupiła eukaliptusa i posadziła. Jej powiedzieli, że on nie będzie taki duży. Jak on urósł, ja pamiętam jak byłem u niej, jak oni go wycinali. On miał średnicę gdzieś, no 1,5 metra. On, nie wiem czy ona dobrze zrozumiała, on nie rósł wysoki, on był szeroki. On był rozłożysty, on cały ogród zakrywał. Wycięła go, dostała zezwolenie, bo ciężko dostać zezwolenie na wycięcie eukaliptusa, bo to jest oryginalne australijskie drzewo. I na przykład następne ciekawostki, jak u kogoś rośnie eukaliptus w ogrodzie lub obok, to domy są tańsze, bo te szyszki lecą, śmieci do rynien trzeba częściej czyścić, a wyciąć nie dają zgody, nie dają na to pozwolenia. Jest też troszkę niebezpiecznym drzewem, bo jest kruchym. Jak przychodzi wichura, łamie gałęzie. Łamie te gałęzie i lecą gdzie popadnie, czy na domy, czy na samochody, no ale jak to w Australii mówią, masz być ubezpieczony. Ale jest piękny. Jest przepiękne drzewo. Wszystkie odmiany. Ma żółte kwiatki, czerwone kwiatki, niebieską korę, taką brązową korę, grubą, chropowatą, gładką. Zrzuca korą. Co roku zrzuca korę. To przepięknie wygląda. Jest to naprawdę urokliwe drzewo. Nie dziwię się, że ludzie malują obrazy z tym drzewem, bo jest urokliwe. Ta kora też, niektórzy mówią, śmieci. No, nie? No ale coś za coś, no nie? Tak jak już powiedziałem, eukaliptus to mi się kojarzy nie tylko z tym misiem koalą, bardziej z aborygenami. Bo to jest ich drzewo. Australia to jest ich kraj, eukaliptus to ich drzewo, pustynia to ich dom. Oni się tym leczyli. Leczyli się eukaliptusem i wieloma innymi rzeczami, które znaleźli na pustyni, nie chodząc do lekarza. Zwykli ludzie tego nie pojmą. Tej wiedzy, którą oni posiadają. No bo nie chcą albo nie potrzebują, bo mają lekarza lub jak to nazywają, sztuczną inteligencję. Ja to nazywam brak inteligencji, bo z inteligencją ta sztuczna inteligencja za wiele wspólnego nie ma. I ja jestem zdania, że aborygeni mają taką wiedzę, że dzisiaj, jak wszyscy w Australii już niekiedy i niektórzy przejdą wszystkich lekarzy, bo ich ugryzł pająk, redback albo ten drugi, ten biały, on jest jeszcze gorszy, i ciało gnije, ręka czy noga, to obejdą wszystkich lekarzy, jak on nie pomoże, to wtedy idą do aborygena. Ja im bardziej wierzę, jak lekarzom. Bardziej w tych ludzi wierzę. Bo oni żyli na tej pustyni, w tych terenach, jak lekarzy nie było. I dawali sobie radę i do dzisiaj żyją. Są też grupy aborygenów, którzy tam poszli w miasto, no i świat ich zepsuł. Ale ci, którzy żyją w swoich osadach, w swoich plemionach, to są ludzie z wielką wiedzą i z wielkim poszanowaniem do swojej natury. Do tego, co im natura dała. Do tych drzew, do tych kamieni, do tych zwierząt. Szanują to, co mają, bo wiedzą, że to jest ich życie. Tyle na dzisiaj. Może jeszcze dorzucę książkę, którą skończyłem czytać. Też o Kambodży. Też o wojnie, tylko tym razem dziewczynka, nie chłopiec. Jak przeżywała wojnę. No, nie do końca chodzi tu w tej książce o to zabijanie na tej wojnie, tylko jak przeżyć tę wojnę. Jak przeżyć w ciężkich czasach, jak się musiało pracować po kilkanaście godzin w upale, głodnym, wykończonym i bez wody. Co zrobić, żeby to przeżyć? Te kilka lat tej wojny. Ciekawa książka, także wrzucę okładkę, bo skończyłem ją czytać, oddałem, bo była pożyczona. Pozdrawiam, tyle na dzisiaj. Czymcie się zdrowo.